Hej, cześć, tu Mateusz z MacMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe. Tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Dalej sprawdzę, jak Wy się przedstawiacie. Będzie rada oraz informacja, czego nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania miesięczne oraz czytania na wiosnę, więc koniecznie sprawdzajcie. Podlinkuję je w opisie pod filmem, ale też w komentarzu. Zaczniemy w tym czytaniu od wodniki. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? Dziesiątka buław. No, dosyć pracowicie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi as mieczy i bardzo dobrze, bo as mieczy kojarzy mi się z taką jasnością i czystością umysłu, więc na szczęście w tym wirze pracy gdzieś zachowujecie zdrowy rozsądek, no i oczywiście rozumowe myślenie, a wiadomo, że jak się dużo dzieje, to czasami jest trudno. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi królowa buław. Ciekawe, bo wydaje się, że będą ważne rozmowy z wysoko postawionymi kobietami, no ewentualnie w ogóle po prostu z przełożonymi. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? A Wy przedstawiacie się jako trójka buław i być może nawet będą jakieś pożegnania, no ale to z osobami, z którymi na przykład powiedzmy rozstajecie się zawodowo, bo no jedno dostaje awans, albo drugie się gdzieś przenosi zupełnie indziej. Ale to na pewno też zaraz będą inne rozkłady, no inne przekazy i też widzę, że część z Was myśli o wakacjach, planuje urlop. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest czwórka mieczy, aby odpocząć, zregenerować się. I pamiętajcie, że tyle ile pracujecie, tyle wypadałoby odpoczywać. Życie i zdrowie mamy tylko jedno. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać asa monet. To ciekawe, as przełożenia czwórka kielichów. I teraz tak. No, najwięcej tutaj pojawiło się chyba buław i buławy są związane z trygonem ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Może ktoś z Was ma znaki ascendentalne w tym trygonie, ale też buławy są związane z pasją, z działaniem, z chęcią, z motywacją. I teraz tak, wydaje mi się, że tutaj należałoby przemyśleć opcję urlopu, która może się pojawić w tym tygodniu lub którą ostatnio mieliście w głowach. Ale to zacznijmy od karty z przełożenia. W ogóle wybaczcie, ale tutaj za oknem słyszę helikopter. Wy pewnie też słyszycie. Tutaj z przełożenia czwórka kielichów. I ta karta mówi o tym, że na samym początku w tym tygodniu może być trochę powolnie, może się dłużyć, ale spokojnie, później już na pewno będzie z górki. Też mi się w ogóle wydaje, że tutaj właśnie trzeba sobie coś przemyśleć. Na razie pod wpływem emocji nie podejmować decyzji i nie kupować na przykład jakiejś wycieczki pierwszej, lepszej, która Wam się na przykład tutaj nawinie. Też tutaj widzę, że będzie zaskoczenie w tym tygodniu. Zaskoczenie związane z kobietą w pracy, która rządzi lub w ogóle jakimś przełożonym. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dziesiątka buław i jest to karta ambicji i ciężkiej pracy, ale no, z tego co widzę, to tutaj raczej tej ciężkiej pracy jest dużo, natomiast ku Waszemu zadowoleniu, takie mam wrażenie. Na pewno będzie się działo, na pewno będzie dużo obowiązków w tym tygodniu i być może właśnie przez ten nawał obowiązków możecie zapominać o relaksie, bo czwórka kielichów też tutaj, patrząc na całość, o relaksie może stanowić. Ale zobaczcie, przychodzi do Was as mieczy i to bardzo dobrze, bo z jednej strony
Ta karta mówi o tym, że przynajmniej zachowujecie taki zdrowy rozum i macie bardzo jasny umysł, więc nawet jeśli powiedzmy ciało nie do końca ma czas na to, żeby odpocząć, to przynajmniej w głowach wam się tutaj nie przewraca i raczej się nie przegrzejecie, co jest myślę, że ważną informacją. Ale też widzę, że tutaj ma być początek nowej, ważnej komunikacji, jakieś nowe wieści, a propos, słuchajcie, pracy, przeniesienia lub urlopu. No, być może na przykład trzeba będzie przenieść urlop, albo przenieść powiedzmy w czasie planowanie urlopu, dlatego że no powiedzmy teraz będą inne obowiązki. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Tutaj do przeszłości odchodzi królowa buław, piękna. Kojarzy mi się bardzo z Dolly Parton, ale już mniejsza o to. No ona właśnie pokazuje taką osobę wyżej postawioną, ewentualnie taką, która lubi sobie rządzić, która lubi dyrygować i wydaje mi się, że jesteście w stanie taką osobę przegadać, ewentualnie tak podejść, żeby jeszcze nawet zyskać coś na tej rozmowie. Czyli na przykład, jeśli czujecie, że za bardzo dużo z siebie dajecie i podczas gdy inni na przykład się lenią, na przykład w pracy, czy no nie wiem, w domu, gdziekolwiek, no to tutaj warto o tym porozmawiać z tą przełożoną, przełożonym, czy w ogóle osobą, która no, lubi sobie tutaj porządzić. Ale też pamiętajcie, żebyście wy sami nie nadużywali władzy. Jakkolwiek to zabrzmiało. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i nie można wszystkich traktować tak zero-jedynkowo lub maszynowo, że tak powiem. Do każdego należy mieć inne podejście. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako trójka buław i no ona tutaj fajnie jest pokazana, bo naprawdę pokazuje osobę, która tutaj no, wybiera się powiedzmy na urlop, ale no, niewątpliwie zaczyna się w waszym życiu bardzo ważny etap, nowy etap, pełen rozwoju, pełen nauki, pełen nowych przygód i nawet jeśli nie zmieniacie pracy, czy nawet jeśli powiedzmy nie wybieracie się w najbliższym czasie na jakiś urlop czy wyjazd, to w takim życiu codziennym będzie dużo nauki, dużo rozwoju, dużo przemyśleń, które tak naprawdę sprawią, że jesteście w stanie bardzo nieszablonowo działać w najbliższym czasie. Tutaj też widzę, że no tak jak wcześniej wspomniałem, ktoś tutaj marzy o urlopie lub planuje urlop, bo ostatnio jest zawodowo dosyć intensywnie. Zobaczcie, w Radzie jest 4 mieczy, karta regeneracji, karta takiego wyleczenia, karta spokoju i tu jest powiedziane, żeby odpoczywać, tyle ile pracujecie, tyle wypadałoby odpoczywać i odpoczynkiem nie nazywam na przykład leżenie przed telewizorem, ale myślenie o głupotach, tylko bardziej na przykład, no nie wiem, w skupieniu czytanie książki, czy w skupieniu medytacja, czy w skupieniu modlitwa, spacer, coś co ukoi wszystkie wasze zmysły. Tutaj ta karta też mówi, żeby odłożyć coś w czasie, nic się nie stanie, a może i nawet wyjdzie na lepsze. Czyli proszę nie podejmować w tym tygodniu decyzji pod wpływem chwili. Ktoś mi podszepnie, a słuchaj, to może pojedziemy za miesiąc tu i tam, choć kupujemy bilety albo choć bukujemy jakąś wycieczkę. No tutaj trzeba mieć właśnie własny rozum i pokazujecie raczej, że go macie, więc to jest bardzo dobrze. Też wypadałoby się wybrać wreszcie do sanatorium, czy na jakiś zabieg, a nie cały czas odkładać to w czasie. To akurat tego nie odkładać, spraw zdrowia nie odkładać. No ale wiadomo, że nie każdy ma taką sytuację. Czego nie robić, czego unikać? I tutaj jest as monet. I słuchajcie, as monet, patrząc na całość rozkładu, mówi, że jeśli rzeczywiście jesteście w trakcie ważnych zmian zawodowych lub inwestycji pieniężnych, to tu jest powiedziane, żeby rzeczywiście właśnie na tym się teraz skupić. Na razie niczym innym się nie rozpraszać. Też jest powiedziane, że wypadałoby negocjować więcej, jeśli rzeczywiście czujecie, że by się należało, ale też dla osób, które na przykład mają już urlop w tym tygodniu,
to należy się, czytam w ogóle w najbliższym czasie, bo te czytania mogą rezonować na chwilę przed lub na chwilę po. Pamiętajcie, żeby się totalnie zresetować i nie myśleć o pracy, nie sprawdzać maili, nie zastanawiać się, co się dzieje tam w tym życiu codziennym, być tu i teraz na wakacjach, naprawdę. Jeszcze ten as monet mówiłby, żeby słuchajcie, no na razie nie przeinwestować, jeśli chodzi o podróże, więc może rzeczywiście z jakimiś wielkimi planami jeszcze się wstrzymać. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są czytania miesięczne, czytania wiosenne. Ja je gdzieś podlinkuję. Znajdziecie również je w opisie pod filmem i w komentarzu. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.